Kamala Harris wcale nie jest pierwsza. Przed nią kilkanaście innych kobiet chciało być prezydentem USA, ale Harris jest pierwszą, której może się to udać. W tym odcinku dowiesz się, dlaczego to, że jest kobietą, wcale nie odgrywa roli w tych wyborach. Kto wybiera prezydenta? Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Kim jest Kamala Harris? To była prokurator w Kalifornii i była senator, która teraz walczy o fotel prezydenta USA. Jej matka była Induską, a jej ojciec pochodził z Jamajki. Sama Kamala Harris jest przez zwolenników nazywana pogromcą przestępców, a przez przeciwników komunistką i lewaczką. Posłuchaj tego odcinka do końca, a dowiesz się, kim naprawdę jest Kamala Harris. Jest poniedziałek, 4 listopada 2024 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. To są ostatnie godziny przed tym, zanim poznamy wynik najważniejszych wyborów tego roku na świecie, czyli wyborów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. My ten odcinek nagrywamy nieco wcześniej. Wy być może oglądacie go już później i wiecie, kto wygrał. No ale my w tym momencie jeszcze czekamy w napięciu, a dzisiaj chcemy porozmawiać o kandydatce, która ma szansę stać się pierwszą w historii kobietą na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. A rozmawiamy z kimś, kto najlepiej zna realia Białego Domu, czyli z Markiem Wałkuskim. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry. Marek Wałkuski, znany już wielokrotnie z tej serii podcastów, ale w ogóle z podcastów Świat. Marek Wałkuski, który całkiem niedawno napisał książkę, więc znów, tak jak w poprzednich odcinkach, ją pokażę. To jest właśnie ta książka Zakamarki Białego Domu. Marek jest człowiekiem, który od kilku lat jest akredytowany w ścisłym korpusie Białego Domu, więc zna wszystkie przejścia, wyjścia, wie, którędy wejść, przejść, wie, którędy przechodzą prezydenci i wie, którymi drogami porusza się również wiceprezydent obecna jeszcze Stanów Zjednoczonych Kamala Harris. No więc kto, jak nie Marek, jest lepszy do tego, żeby opowiedzieć wam, kim w ogóle jest Kamala Harris. Obecna wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i kandydatka demokratów na prezydenta w roku 2024. Skąd ona się w ogóle wzięła, ta Kamala Harris? Bo jeszcze 10 lat temu mało kto poza Ameryką o niej słyszał. Ale słyszeli o niej mieszkańcy Kalifornii. Skąd pochodzi? Tam się urodziła, w Oakland w Kalifornii. Jest córką imigrantów. Jej matka pochodzi z Indii, jej ojciec pochodził z Jamajki. To małżeństwo się rozpadło, kiedy Kamala Harris była jeszcze dzieckiem. Oboje z jej rodziców byli naukowcami, którzy spotkali się właśnie w Stanach Zjednoczonych. Jej życie przez dużą część jej kariery całej politycznej było związane z Kalifornią. Ona po ukończeniu szkoły trafiła do prokuratury, była najpierw prokuratorem lokalnym, potem pracowała w prokuraturze stanowej, potem została prokuratorem generalnym stanu Kalifornia. Ostatecznie z Kalifornii właśnie została wybrana na stanowisko senatora i wtedy przeniosła się do Waszyngtonu i wkroczyła na ogólnoamerykańską scenę polityczną. Po 4 latach bycia senatorem startowała w prawyborach Partii Demokratycznej. Notabene z Joe Bidenem rywalizowała o nominację Partii Demokratycznej w 2020 roku. No ale tę walkę wówczas przegrała. No a teraz to ona walczy o to, żeby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych po 4 latach w Białym Domu u boku Joe Bidena. Kamala Harris, Kalifornia, prokurator, szeryf, no nie do końca szeryf, ale ktoś, kto strzeże porządku. Była też prokuratorem w San Francisco na tej drodze. I jak ona w ogóle tą karierę zrobiła? Bo jakby wiele ludzi jest prokuratorem, prawnikiem, lekarzem, potem idzie do Senatu i w tym Senacie gdzieś jest w tym tłumie senatorów. A ona jednak wypłynęła. Kamala Harris przynajmniej
w swoich biografiach i wszyscy jej współpracownicy przedstawiają taką historię, która ma także trafić do Amerykanów, która ma także powiedzieć, czy pokazać Amerykanom, dlaczego ona właśnie przeszła taką drogę. Od przez prokuratora na kolejnych etapach po zakończeniu uczelni prawnej, później do amerykańskiego Senatu i do Białego Domu. Oni zwracają uwagę na takie jej poczucie niesprawiedliwości, które widziała od dziecka, dlatego że raz, że była córką imigrantów, dwa, miała korzenie hinduskie, azjatyckie i korzenie afroamerykańskie, więc to podkreślała także w późniejszych wypowiedziach, że ona doskonale rozumiała mniejszości, doskonale rozumiała i wczuwała się w to, co spotkało nie tylko Afroamerykanów, ale także społeczności LGBT, wszystkie inne mniejszości, które szczególnie kilkadziesiąt lat temu, no jednak nie miały takich praw i nie były tak akceptowane jak obecnie. No i tak Kamala Harris w różnego rodzaju swoich wypowiedziach, wywiadach i taki scenariusz przedstawia właśnie jej sztab, że widząc te niesprawiedliwości, zdecydowała się na drogę prokuratora, prawnika, który tych mniejszości będzie bronił i który będzie walczył o prawa tych, którzy jeszcze w Stanach Zjednoczonych tych praw nie mają. A jak ona w ogóle pojawiła się na tej ogólnokrajowej scenie, poza tym, że przeprowadziła się do Waszyngtonu? Senatorów w amerykańskim Senacie jest 100. W związku z tym żaden pojedynczy senator się nie wyróżnia jakoś specjalnie. Mieszkańcy Kalifornii znają swoich senatorów, mieszkańcy Virginii znają swoich. Zwykle tych z Kalifornii nie potrafią wskazać, nie potrafią wymienić ich nazwisk, nie znają ich twarzy, bowiem na co dzień obserwują czy kibicują tym, którzy pochodzą z ich stanów. To tak jak my. Znamy polskich europarlamentarzystów, a nie znamy twarzy czy nazwisk tych, którzy pochodzą z Włoch, z Francji czy z Niemiec. I tak było w wypadku Kamali Harris. Znali ją mieszkańcy Kalifornii, ale reszta Ameryki jej nie znała. Ona weszła na scenę polityczną w Stanach Zjednoczonych wraz z prawyborami Partii Demokratycznej, prawyborami prezydenckimi. W 2019 roku ta walka się zaczęła wewnątrz Partii Demokratycznej. Kto zmierzy się z Donaldem Trumpem już w tych kolejnych wyborach 2020 roku. Te prawybory w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo formalny proces. Są głosowania w różnych stanach, gdzie ludzie idą do urn wyborczych, przedstawiciele danej partii, wyborcy danej partii, członkowie danej partii i tam oddają swoje głosy. Zwykle zgłasza się kilkunastu na początku kandydatów i Kamala Harris była jednym z tych kilkunastu kandydatów, którzy zgłosili się do walki o nominację Partii Demokratycznej. Do pewnego momentu bardzo dobrze sobie radziła, tym bardziej, że była uważana za kandydatkę takiego środka, jeśli chodzi o Partię Demokratyczną, no ale później Joe Biden wyprzedził ją zdecydowanie, uzyskał poparcie Afroamerykanów i ona, mimo że sama jest Afroamerykanką również i utożsamia się, ponieważ jej ojciec był czarnoskóry, przegrała walkę z Joe Bidenem, no a później historię już znamy. Właśnie ją wybrał Joe Biden jako swoją partnerkę w tych wyborach. A dlaczego ją wybrał? Właśnie dlatego, że jest tak rasowo zróżnicowana, że ma te różne korzenie rasowe, dzięki czemu demokraci mogli więcej głosów tej kolorowej ludności uzyskać? Czy jeszcze z innego powodu? Być może tak, chociaż Biden miał gwarantowane poparcie Afroamerykanów, dlatego że on już w trakcie prawyborów uzyskał poparcie, mimo że Harris jest Afroamerykanką, że jej ojciec był czarnoskóry, to jednak czarnoskórzy Amerykanie w zdecydowanej większości poparli Joe Bidena. Między innymi za sprawą kilku bardzo wpływowych afroamerykańskich polityków, którzy to poparcie publicznie wyrazili. Także Bidenowi myślę, że Harris do tego nie była potrzebna. Natomiast Harris w tych prawyborach była troszkę na lewo od Joe Bidena, ale nie była też skrajną kandydatką, nie była za bardzo na lewo. Więc myślę, że to zdecydowało o tym, że wybrał ją na swoją partnerkę w tych wyborach, ale także
to, że była kobietą. Biden do dziś stara się dbać i podkreślać o to, że chce, żeby jego administracja wyglądała tak jak Ameryka, która jest właśnie krajem zróżnicowanym rasowo, który jest krajem zróżnicowanym etnicznie. W związku z tym to był świadomy, myślę, wybór, albo w każdym razie ten element dużą rolę odegrał, że była kobietą, że miała pochodzenie etniczne właśnie takie złożone. Dzięki temu już nie tylko sama administracja, nie tylko te stanowiska, które obsadzał Joe Biden, ale także ta para, na którą głosowali Amerykanie, czyli on i Harris, w większym stopniu oddawała czy uosabiała współczesną Amerykę. A już za chwilę dowiecie się, ponieważ jak wiecie, Marek Wałkuski jest człowiekiem, który bardzo często bywa w Białym Domu jako korespondent Polskiego Radia. Już za chwilę dowiecie się, którymi drogami Kamala Harris chodzi po Białym Domu. Przypominam, że to kolejny odcinek naszej specjalnej serii poświęconej wyborom w Stanach Zjednoczonych. Kolejne odcinki są sukcesywnie publikowane także na specjalnej playliście na naszym kanale na YouTube. Subskrybuj nas i napisz nam w komentarzu, co myślisz, zarówno o wyborach, jak i o tej serii. Każdy komentarz, także ten krytyczny, jest mile widziany. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Ten odcinek ma dwoje bohaterów. Pierwszym z nich jest Kamala Harris, kandydatka demokratów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nagrywamy, przypomnę, ten odcinek nieco wcześniej, ale w chwili, gdy go oglądacie, jest tuż przed wyborami. Drugim bohaterem jest oczywiście Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Mam trzeciego bohatera, prowadzący ten podcast, ten program, Wojciech Cegielski. Dziękuję bardzo. To ja będę skromny i zapytam w takim razie o twoje doświadczenia, czy też twoje spotkania z Kamalą Harris, bo jak siedzisz w tym Białym Domu, no to rozumiem, że spotykasz się nie tylko z ustępującym już prezydentem Joe Bidenem, ale też z Kamalą Harris. Miałeś takie spotkania oko w oko z nią, albo przynajmniej jakieś takie bliższe? Miałem kilka takich spotkań. Podczas prezydentury Bidena Kamala Harris była troszeczkę z boku. Więc oczywiście z Bidena widziałem, obserwowałem znacznie częściej. Miałem okazję zadać mu przez te prawie 4 lata dziesiątki pytań, brać udział w setkach wydarzeń z udziałem Bidena. Ale w niektórych z tych wydarzeń brała udział także Kamala Harris. Także uczestniczyłem w wydarzeniach czy spotkaniach organizowanych właśnie przez Urząd Wiceprezydenta, czyli Kamali Harris. Między innymi w zaprzysiężeniu obecnego ambasadora w Polsce Marka Brzezińskiego. Miałem przyjemność być jedynym polskim dziennikarzem na tej uroczystości, dlatego że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych formalnie dokonuje zaprzysiężenia ambasadorów. Miałem okazję obserwować tu już wraz z polskimi dziennikarzami wizytę premiera Morawieckiego w Białym Domu, a właściwie w Eisenhower Executive Office Building, bo to jest budynek, który przylega do Białego Domu. Nie w samym Białym Domu, tylko w budynku, w którym znajduje się większość biur wiceprezydent Kamali Harris. Miałem okazję ją także spotkać raz bliżej w takich nieformalnych okolicznościach, kiedy z okazji dnia, który nazywa się po angielsku Bring Your Child to Work Day. To jest dzień, w którym rodzice w Stanach Zjednoczonych przyprowadzają swoje dzieci do pracy po to, żeby zobaczyły, jak one pracują, żeby zaczęły myśleć o swojej karierze w przyszłości. I taki ostatni dzień, to się odbywa w kwietniu. Zwykle gospodarzem tych spotkań był Joe Biden, natomiast ostatnie takie spotkanie, które miało miejsce w kwietniu tego roku, jego gospodarzem była Kamala Harris. W związku z tym dzieci miały okazję wysłuchać jej krótkiego przemówienia, miały okazję uścisnąć jej dłoń, miały okazję zrobić sobie zdjęcia. No ja właśnie z córką i jej koleżankami z klasy byłem w Białym Domu podczas tej uroczystości, także nie tylko moja córka ma zdjęcie z Kamalą Harris, ale ja też mam zdjęcie, które zresztą w swojej ostatniej książce zamieściłem. Tej książce, to jakby co? Natomiast faktem jest, że tych bezpośrednich spotkań z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych miałem znacznie mniej niż z Joe Bidenem, dlatego że nie wiem, na ile to było świadome, na ile nieświadome, ale ona troszeczkę była z boku w czasie tych 4 lat prezydentury Bidena, co poniekąd
działa teraz na jej korzyść, dlatego że może zdystansować się od niektórych niepopularnych decyzji Joe Bidena, czy na przykład wysokiej inflacji, czy konfliktu na Bliskim Wschodzie, który jest utożsamiany z Joe Bidenem i który w tej chwili działa niekorzystnie dla obecnego prezydenta. W sondażach widać, że to się Amerykanom wiele posunięć Bidena się nie podoba. Dzięki temu, że była troszeczkę w cieniu, w tej chwili może zachować dystans od tych niepopularnych wśród Amerykanów decyzji, czy decyzji Joe Bidena. To jaką ona jest osobą? Nawet nie jakim jest politykiem, ale jaką jest osobą? Ja miałem wrażenie, że jest troszeczkę mniej przyjazną, mniej bezpośrednią niż Joe Biden. Biden lubi ludzi, Biden lubi się z nimi spotykać. Biden po wystąpieniach w Białym Domu, po różnego rodzaju spotkaniach, często przez pół godziny, czy godzinę nawet, rozmawiał z ludźmi, robił sobie selfie, plotkował, poznawał nowych ludzi. Jeśli chodzi o Kamalę Harris, to miałem wrażenie, że ona się trochę mniej komfortowo czuła w takich sytuacjach. Być może dlatego, że Biden ma za sobą karierę polityka, w której wpisane są spotkania z ludźmi, spotkania z wyborcami. Kamala Harris była przez dużą część swojej kariery prokuratorem, w związku z tym w zupełnie innej pozycji występowała i częściej niż z wyborcami spotykała się z przestępcami w sali sądowej, gdzie tego typu sytuacje są niewyobrażalne, więc ona, mam wrażenie, nie czuła się do pewnego czasu komfortowo, aczkolwiek w tej chwili, kiedy tych wieców wyborczych ma bardzo dużo, widać, że przełamała to, że znacznie lepiej, znacznie bardziej komfortowo czuje się z wyborcami. To, co ja zauważyłem również przy okazji tych spotkań z Harris, bo to nie były tylko te, które wymieniłem, ale było wiele takich wydarzeń w Białym Domu, w których brali udział oboje. I Biden, i Harris, oboje mieli wystąpienia. Wystąpienia Harris były zawsze bardzo konkretne, bardzo profesjonalnie przygotowane. Więc zawsze miałem takie poczucie, że ona jest dobrze przygotowana do tego, co ma powiedzieć, że jest zaznajomiona z tematem, że wykonała pracę domową przed wydarzeniami, w których brała udział, przed decyzjami, które musiała podejmować, czy przed wystąpieniami publicznymi. Powiedziałem o tym, że wiesz, którymi ścieżkami chadza Kamala Harris w Białym Domu, ale jest w ogóle dużo takich ścieżek, czy ona jest zupełnie w innym miejscu i trudno ją tam złapać? Czasami przechadza się korytarzami Białego Domu, ale też nie za często. Dlaczego? Dlatego, że w samym Białym Domu, czyli w zachodnim skrzydle, gdzie mieści się gabinet owalny, gdzie mieści się sala gabinetowa, gdzie odbywają się posiedzenia amerykańskiego rządu, które są zresztą bardzo rzadkie, ale gdzie także mają miejsce wystąpienia prezydenta Bidena do Amerykanów. Jeżeli coś się dzieje i trzeba szybko zorganizować wystąpienie, to one odbywają się w sali Roosevelta, która jest dosłownie obok gabinetu owalnego. Także to życie, ta praca prezydenta toczy się w zachodnim skrzydle. Tam Kamala Harris ma tylko malutki gabinecik. On jest na wyższym piętrze niż gabinet owalny, więc oczywiście, kiedy spotyka się z prezydentem, kiedy bierze udział wraz z prezydentem w takich odprawach, podczas których prezydent i wiceprezydent zapoznawani są z informacjami wywiadowczymi amerykańskich służb specjalnych, wtedy ona jest w Białym Domu, w samym Białym Domu, w zachodnim skrzydle, wtedy jest prezydentem. Natomiast główny urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych znajduje się w Eisenhower Executive Office Building. To jest gigantyczny budynek, w którym pracuje kilka tysięcy osób, w którym mieści się m.in. Rada Bezpieczeństwa Narodowego, bardzo ważna instytucja w Stanach Zjednoczonych i w Białym Domu. I tam właśnie mieści się urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Tam mają swoje biura, swoje pokoje jej doradcy i kiedy czy przyjmowała, tak jak wspomnianych przeze mnie, premiera Morawieckiego, kiedy odbywają się zaprzysiężenia ambasadorów, ja brałem udział także w kilku innych tego rodzaju wydarzeniach, to one się odbywają właśnie tam, czyli w budynku po drugiej stronie ulicy od Białego Domu, a więc nie w samym Białym Domu. W związku z tym bardzo często można ją spotkać przechodzącą z Eisenhower Office Building do Białego Domu. No ale tak jak mówiłem, też czasami chodzi po korytarzach tej głównej części Urzędu Prezydenta. A jakim była, bo jej kadencja wiceprezydencka definitywnie dobiega końca, niezależnie od wyniku wyborów oczywiście, jakim była wiceprezydentem? Bo do pewnego momentu miała bardzo słabe sondaże, bardzo słabe poparcie w sondażach jako wiceprezydent. Właściwie przez cały okres
swojej wiceprezydentury miała stosunkowo niskie notowania. Poniekąd dlatego, że była troszkę z boku. Była mało widoczna, nie miała takich okazji, być może nie czuła się komfortowo. Trudno powiedzieć, dlaczego tak się stało, ale nie obserwowaliśmy jej, czy Amerykanie nie obserwowali jej w takich sytuacjach, które podnoszą popularność prezydentów Stanów Zjednoczonych. Nie widzieliśmy jej spotykającej się z Amerykanami, zatrzymującej się przy jakimś sklepie, rozmawiającej z ludźmi, spotykającej się z wyborcami, więc nie było takich elementów ocieplających wizerunek. Praktycznie w ogóle nie udzielała wywiadów, więc nie mogła się z żadnej strony pozytywnej pokazać, a wręcz przeciwnie, jeżeli padały jakieś słowa krytyki, to często nie odpowiadała. To mnie zaskakiwało. Ale też na początku swojej prezydentury Biden powierzył jej misję zmniejszenia nielegalnej imigracji do Stanów Zjednoczonych poprzez zaangażowanie z rządami kilku krajów Ameryki Środkowej i Południowej, z których ta imigracja nielegalna do Stanów Zjednoczonych była największa. I ta misja według większości obserwatorów, także według wielu demokratów, zakończyła się fiaskiem. W związku z tym jej przypisano po części problem nielegalnej imigracji do Stanów Zjednoczonych i te notowania jej były do momentu ogłoszenia, że startuje w wyborach prezydenckich, stosunkowo niższe, według niektórych sondaży nawet niższe od notowań Joe Bidena, które i tak są stosunkowo niskie, co u wielu demokratów początkowo wywołało panikę, dlatego że oni obawiali się, że niepopularny prezydent zostanie zastąpiony niepopularną wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, w związku z tym te wybory są przegrane. To wszystko potoczyło się inaczej i w tej chwili demokraci wierzą w to, że może zostać pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pierwszym prezydentem kobietą, dodajmy, bo nie wiem, czy zauważyliście, że w ogóle nie rozmawialiśmy o tym, że Kamala Harris jest kobietą, a to wbrew pozorom bardzo ważne, ale 2016 rok to był ten moment, kiedy kandydatką demokratów była Hillary Clinton, która miała już zwycięstwo w kieszeni, ale przegrała. Okazało się, że kieszeń jest dziurawa. Tak, i że szklany sufit, jak mówiła, dalej jest nieprzebity. Kamala Harris ma szansę zostać tą pierwszą w historii kobietą na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale co ciekawe, Hillary Clinton eksponowała ten wątek w kampanii, a Kamala Harris w zasadzie nie eksponowała tego, że jest kobietą i że może być, jeśli wygra wybory, może zadziać się w Stanach Zjednoczonych historia. Jakoś nie było tego widać, że ona tak tą kartą kobiecą gra. To, że Hillary Clinton próbowała wykorzystać fakt, że jest kobietą, żeby wygrać te wybory prezydenckie, obrócił się poniekąd przeciwko niej. Okazało się, że nie przekonała tym argumentem Amerykanów, a rzeczywiście w jej kampanii wyborczej to określenie przebijemy szklany sufit, odwołanie się do kobiet, do małych dziewczynek, że zadzieje się historia, że ona będzie przykładem dla nich, że można nawet to najważniejsze stanowisko w państwie zdobyć. Okazało się nieskuteczne. Inne elementy zdecydowały o tym, że Trump wygrał wybory prezydenckie i w kampanii Kamali Harris tego elementu, tej narracji, tego przesłania do Amerykanów, ja mogę zostać pierwszą kobietą prezydentem Stanów Zjednoczonych, praktycznie w ogóle nie ma. To nie znaczy, że ten temat w kampanii nie istnieje, ale sama Harris i jej sztab tego absolutnie nie podkreśla. Jeśli jest gościem u Oprah Winfrey, to oczywiście Oprah Winfrey mówi, mamy szansę na pierwszą kobietę prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale sama Harris o tym nie mówi, natomiast podkreśla swoje kompetencje. Między innymi dlatego, że musi pozyskać mężczyzn. I używanie argumentów wobec mężczyzn, zagłosujcie na mnie, bo ja jestem kobietą, no to okazało się bezskuteczne. I dlatego w kampanii wyborczej mówi, głosujcie na mnie, bo mam doświadczenie, bo byłam przy Bidenie i wiem, jaka jest stawka w kwestiach polityki zagranicznej. Wiem, jak ważne jest bezpieczeństwo narodowe. Głosujcie na mnie, dlatego że wiem, jak się podejmuje decyzje. Wiem, jakie mechanizmy działają w Białym Domu. Jestem doświadczona, jestem kompetentna. To podkreśla Harris w swojej kampanii wyborczej. Co ciekawe, ja widzę podobieństwo do kampanii Baracka Obamy. Oczywiście wszyscy dookoła mówili o tym, że może zadziać się historia, że może być pierwszy czarnoskóry prezydent w historii Stanów Zjednoczonych, ale sam Obama
praktycznie nigdy na swoich wiecach tego nie mówił. Nigdy nie mówił o tym w wywiadach. Ostatecznie został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ja pamiętam nawet takie wydarzenia, w których jego sztab starał się pokazać dystans do tych, którzy starali się poruszać kwestie rasowe, czy to, że jest czarnoskóry. Z podobną sytuacją mamy w tej chwili do czynienia w wypadku Kamali Harris. Nasze babcie, jak już wspomniałem w jednym z poprzednich odcinków, mówią: pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie, więc zobaczymy. Ten odcinek nagrywamy jeszcze przed wyborami. Oglądacie go albo już po wyborach, albo tuż przed, więc wciąż jest ten moment niepewności. Oczywiście najświeższe komentarze, wyniki, komentarze również Marka, będziecie mogli znaleźć na stronie internetowej Polskiego Radia, polskieradio24.pl na portalu informacyjnym. A po wyborach my jeszcze oczywiście wrócimy do Stanów i opowiemy wam, kto koniec końców wybrał prezydenta, bo przypominam, że taki jest tytuł tego cyklu, w którym gościem był Marek Wałkuski, dziennikarz Polskiego Radia, korespondent w Białym Domu, człowiek, który mieszka w Ameryce od 23 prawie lat, więc o Ameryce wie naprawdę dużo i temu człowiekowi naprawdę możecie zaufać. Marku, bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Spotkamy się po wyborach, a wam przypominam, że podcast Świat to jest podcast Polskiego Radia, który możecie znaleźć na stronach internetowych Polskiego Radia, podcasty.polskieradio.pl, ale także na Spotify i na YouTubie. Wszędzie tam piszcie swoje komentarze, lajkujcie, subskrybujcie, włączajcie oczywiście powiadomienia, żeby nie przegapić żadnych nowych odcinków. No i zapraszam do obejrzenia tych poprzednich odcinków o Stanach Zjednoczonych, jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił. I oczywiście śledźcie nas na bieżąco i mówcie o nas swoim znajomym. Na teraz to tyle. Wojciech Cegielski, bardzo dziękuję. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.